Jesteśmy dalej na festiwalu, jest z nami. Zespół Żepczyno, Karolina Żuk. Paweł Tomaszewski. Witamy serdecznie. Pierwsze pytanie, jak zaczęła się pasja do muzyki? Skąd pomysł na założenie zespołu? Jak ta historia wyglądała? Jak wygląda historia zespołu Żepczyno? To tu przede wszystkim muszę oddać, że tak powiem, głos do Pawła, bo Paweł prawie 30 lat temu postanowił z przyjaciółmi założyć zespół Żepczyno. Paweł, twój głos. Więc w dużym skrócie wyglądało to w ten sposób, że pierwszy cały skład trafił do miejscowości Żepczyno, to jest koło Świdwina, tam gdzieś koszalińskie, województwo. Trafiliśmy do Policealne Studium Rzemiosła Artystycznego i tam wszyscy byliśmy na takim dwuletnim studium i trafiliśmy na kolegę Bartosza Niedźwieckiego, który wyciągnął w pewnym momencie z plecaka własnoręcznie zrobione dudy wielkopolskie. I zaczął na tych dudach grać. Nie? No, oczywiście grał melodie ludowe, a my wszyscy muzycy, którzy tam byliśmy, albo rockmeni, albo metalowcy, albo punkowcy, nie? Więc wszystkim nam szczęki opadły, jak zobaczyliśmy te dudy pierwszy raz na oczy. Ludowy instrument, własnoręcznie wykonany. No i te melodie nas po prostu powaliły. Nie? I zaczęliśmy do niego podgrywać. Wzięliśmy gitary i po prostu zaczęliśmy do tych dud, do tych melodii, do tej andzi, do tego gajowego zaczęliśmy grać i w pewnym momencie no jakby naturalne było to, że no to trzeba wszystko po prostu nazwać i zacząć grać. I w 1996 roku, 5 grudnia mieliśmy pierwszy publiczny koncert zespołu Żepczyno. Był to koncert dla ludzi ze szkoły, dla wykładowców i innych uczniów. Czyli zespół narodził się po prostu z pasji, z nudów trochę przyjaciół. Tak, bo w Żepczynie oprócz tej szkoły i sklepu spożywczego nie było nic. Nie? Musieli coś robić. Tak, Musieli coś trzeba było robić. coś robić, nie? Więc po zajęciach, po wykładach po prostu braliśmy się za instrumenty i graliśmy. No i był powód, nie? Bartek Niedźwiecki to była ta iskra, dzięki któremu ten zespół powstał tak naprawdę, nie? Bartosza już z nami nie ma, ale my, tak jak mówiłam, 30 lat już istniejemy, z małą przerwą gramy. Jakby tak w skrócie w ogóle określić, co gramy, no to jest folk rock, czyli ludowe utwory z oryginalnymi tekstami, określone mocnym rockowym brzmieniem, ale też nasi muzycy też tworzą teksty i to nie są współczesne teksty, to są właśnie takie stylizowane tą ludowizną, więc my się tą ludowizną i tą Inspirujemy muzyką się bardzo mocno. bawimy i głównym jakby, przynajmniej dla mnie, założeniem zespołu jest po prostu dzielenie się tą dobrą energią na scenie, wciąganie ludzi do wspólnego muzykowania i myślę, że przez te 30 lat to robimy. Ja przez 20, bo 20 lat temu dołączyłam do zespołu. Ale Janek Sokolnicki gra ze mną już w tym zespole od 2000 roku. No to też już jest 25 lat, nie? Myślę, że to aktualnie rzadkość, że w takich zespołach jest aż taka różnica wiekowa. Nie chcę wytykać oczywiście, ale międzypokoleniowe, że młodzi ludzie współpracują z ludźmi z innego pokolenia. Myślę, że to jest rzadkość i też tak naprawdę coś pięknego. Rzadkość i właśnie duży plus. Tak jak ja mówiłam, moim pierwszym nauczycielem jest Janek, który jest akordeonistą, więc jak ja trafiłam do zespołu, to miałam taki problem, jak mam do niego się zwracać. Wiecie, to był mój PFR. A tutaj Franek naprawdę świetnie się wstrzelił w nasz klimat. Mówi do nas po imieniu i nie czuć jakby tak naprawdę tej różnicy wieku. Mało tego, on ma super świeże spojrzenie też na nasze utwory, więc cieszę się bardzo, że ten zespół łączy nie tylko, wiecie, ludowiznę ze współczesnością, ale łączy też pokolenia. Jak Państwo traktują muzykę? Czy jako pracę, czy jako w pewnym sensie spełnienie marzeń, pasję? Jak to aktualnie wygląda? Może jak to się zmieniało na przestrzeni czasu? Na przestrzeni lat? Dam ci dojść do słowa. Ja na co dzień jestem trenerką wokalną, więc to też jest mój zawód, ale uczestnictwo w zespole, czy członkostwo w zespole Żepczyno, ja uwielbiam po prostu bawić się na scenie, uwielbiam po prostu żyć tą muzyką, więc to praca, ale naprawdę połączona z dużą pasją. Mamy tutaj
polską muzykę ludową, czyli jakieś tam nasze dziedzictwo narodowe, które przekazujemy. Nie jest to góralszczyzna, mamy muzykę przeważnie z nizin, melodie oryginalne, ludowe, często z Kolberga, często z jakichś takich źródeł bardzo takich legitnych. I przekazujemy to po prostu filtrując przez naszą aranżację, przez to, jak my postrzegamy muzykę, jak chcemy ją grać i wtedy ją po prostu aranżujemy po swojemu, a jest to jednak oryginał. Ja się cieszę też, że są takie festiwale, na których możemy się po prostu dzielić i dawać ludziom, czyli dawać, jak to nazwa wskazuje, łapcie też kawałek naszej muzyki, łapcie nasze spojrzenie na tą ludowiznę i folk. Cieszę się, że tutaj wróciliśmy do miasta, bo graliśmy tutaj 3 lata temu i jest tutaj fantastyczna atmosfera, świetni organizatorzy i tacy z dobrą energią. Ja lubię ludzi z dobrą energią i tutaj tą energię czuć i dzięki, że mogliśmy tutaj do Was wrócić. Dziękujemy bardzo, że śpiewacie z nami. Się na cud, nadziei, żądza dnia. Mówię Gram w 3 teatrach warszawskich i występuję na scenie, no i na przykład dzieła Szekspira, i tutaj do śmiechu jakby, no nie jest tak jakby, dzieła Szekspira, a właśnie, a propos dzieł Szekspira, mogę się pochwalić? Może się pochwalić, o. Może się pochwalić, dobrze. Proszę Państwa, jestem jednym z nielicznych, muszę się pochwalić naprawdę, Zbysiu, muszę się pochwalić. Jestem jednym z nielicznych aktorów w kraju, ciekawe, w kraju, który zagrał jednego spektaklu, właśnie dzieł wszystkich Szekspira, ponad 2300 razy. Przez 26 lat w Teatrze Scena Współczesna zagrałem ponad 2300 spektakli. I ktoś mówi, Jezus Maria, jakie to są nudy, tak, jak to musi być nudno. Ja mówię, nie jest nudno, bo za każdym razem jest inna publiczność i reaguje w innych miejscach i my za każdym razem mylimy się w innych miejscach, więc nudy nie ma. No dobra, emocje u Pana. Co to znaczy przez muzykę wyrażać emocje? Ci, którzy grają, być może wiedzą, ale dla nas to jest czarna magia. Wychodzi Pan, wali Pan w bębny i co? No właśnie chodzi o to, żeby nie Pan walić. sobie wyobraża co? Teściową i jedzie Pan? No właśnie trzeba zrobić wszystko, żeby nie walić w bębny, żeby sprawić, żeby to walenie w bębny zamieniło się w granie melodii, w granie czegoś więcej niż tylko uderzanie. I często w ogóle perkusiści są umniejszani w tym, że mówi się muzycy i perkusiści. No, ale tak naprawdę to jest instrument, który ma dosyć duże wyzwanie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie zagrać melodii, bo nie mamy klawiatury, nie mamy dźwięków, nie mamy strun jak w gitarze, więc bazujemy na rytmie, ale też poprzez kontakt z innymi instrumentami na scenie i oddziaływanie na siebie powodujemy dosyć duży wpływ swoim instrumentem na cały zespół. I to jest właśnie to przekazywanie emocji, bo możemy w utworze czy w improwizacji, a szczególnie w muzyce jazzowej, przekazać
swoją złość, którą mieliśmy przez cały dzień, nosiliśmy i ta muzyka będzie nasycona tą złością i taką nawet można powiedzieć gdzieś agresją, albo może będzie nasycona ciepłem i bardzo przyjemną emocją, bo przeżywamy bardzo miłą chwilę i nasi współgrający z nami na scenie też właśnie odczuwają to coś no i te emocje właśnie jednoczą i tak powstają fajne składy, tak powstają wielkie zespoły światowe, powstały i których słuchamy do dzisiaj, bo właśnie mieli to swoje flow, które złapali. Jaka jest dla Pana najtrudniejsze danie, które kiedykolwiek Pan przyrządzał, tak w życiu? Tak naprawdę nie chodzi o konkretne danie, tylko chodzi o okazję. Chodzi o komu to serwuje. Chodzi o cały splot tych wydarzeń, który wpływa tak naprawdę na moje samopoczucie i na moje nerwy, bo możemy podać najprostszą zupę czy najprostszą sałatkę, ale jeżeli jest to z jakiegoś powodu podawana, czy bardzo wyjątkowemu dla mnie w tym momencie wyjątkowej osobie, no to jest to najtrudniejsze danie. I zawsze o tym mówię, że to nie chodzi o trudność dania, tylko chodzi o ten element sprawienia komuś wyjątkowej przyjemności. Chwili, którą on zapamięta do końca życia. I możesz to zrobić najprostszą jajecznicą o poranku, jeżeli to będzie Twoja ukochana. Możesz to być prosta sałatka na wakacjach w ciągu dnia mamie, którą ubóstwiasz, czy naleśniki córce, bo akurat wspomniała, żeby miałaby ochotę. A Ty pomimo tego, że jesteś zmęczony po kilkunastu godzinach pracy, za 5 minut przynosisz jej jednego choćby naleśnika z uśmiechem na twarzy i wtedy to jest najtrudniejsze danie. Rozumiem. Czyli wszystko tak naprawdę kończy się na tym, że jakiej osobie to wszystko serwujemy, tak? Osobie i emocje, które towarzyszą i Tobie, i jej podczas jedzenia. Rozumiem. A jak ogólnie ocena jakby miastka? Czy był Pan kiedyś wcześniej? Czy Pan kojarzy w ogóle miastko? No nie, Czy... znaczy kojarzę, oczywiście, że kojarzę, bo wielokrotnie tutaj w Pomorskim na Kaszubach bywałem, natomiast w miastku jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, bo świetnie się bawiłem na pokazie. Zresztą Dziękuję. publiczność, która ma duży dystans do siebie i do mnie też, taki element tolerancji i szacunku, bo tak jak zawsze mi babcia powtarzała, no ja dużo szybciej mówię niż myślę i to nie jest zaleta, to jeżeli ktoś to potrafi mi wybaczyć czasami, no bo ja jak gotuję, to trochę się zapominam, ja trochę jestem w innym świecie. Staram się zachowywać przyzwoicie, bo tak zostałem wychowany, nie zawsze się to udaje. I jeżeli ta publiczność, tak jak tutaj, jest na tyle tolerancyjna, że żywiołowo reaguje na te często tanie żarty, to mi jest tylko bardzo przyjemnie. Świetnie się bawiłem. Ale to też o czym świadczy, to znaczy, że Pan z pasją opowiada, że to jest Pana pasja i od jakiego tak naprawdę roku życia gdzieś Pan zrozumiał, że to gotowanie to jest to, że w to chce iść, w to chce brnąć. No więc wydaje mi się, że to może być wskazówka dla wszystkich młodych ludzi, którzy albo stoją przed dylematem, w którym kierunku pójść, co robić w życiu, albo kończą szkołę, załóżmy, nawet zawodową, czy podstawową i borykają się z problemem, że nie mam pomysłu na życie. Otóż nie trzeba go mieć tak wcześnie. Ja zdałem sobie sprawę, wydaje mi się, w drugiej klasie technikum gastronomicznego, że prawdopodobnie to jest rzecz, z którą będę wiązał swoją przyszłość. Prawdopodobnie. Po drodze spotkałem mnóstwo fajnych ludzi, którzy mi dali dowód na to, że dobrze zrobiłem, że dobrze wybrałem. Dużo ludzi, którzy mi zaufali, którzy mi pomogli też. Miałem dużo szczęścia. No i właśnie tak naprawdę starałem się tylko wykorzystywać okazje i dane szanse, które się pojawiały na mojej drodze, więc dlatego też namawiam wszystkich, by jakoś panicznie nie szukali pomysłu na życie, tylko raczej wykorzystywali szanse, które się dookoła pojawiają, albo okazje, które ktoś im daje. Kasze wści jeziora, kasze wści las, kasze be łelają nas, kasze wści
Mam wrażenie, że jestem pierwszy raz koncertowo w Miastku, bo nie odgrzebałam w historii tego, czy już wcześniej zdarzyło mi się tutaj grać koncert i było przecudownie z publicznością z Miastka. Razem z chłopakami z zespołu już ustaliliśmy, że było to wspaniałe spotkanie. W ogóle uwielbiamy grać koncerty, a duże znaczenie ma publiczność, ta wymiana energii, a dzisiaj, mimo że publiczność jest przygotowana na leżaczkach, to ja widziałam, jak stukają dużym paluchem u stopy w butach, klaskali z nami, śpiewali z nami i kicali niemalże na tych leżakach, więc bardzo, bardzo, bardzo jestem ukontentowana i szczęśliwa. To w ogóle super organizacja, świetna atmosfera tutaj, między ludźmi. W większości się gdzieś tam znamy, więc się ściskamy, wzruszamy, że się spotykamy po wielu latach czasem. Ciebie akurat dzisiaj chyba pierwszy raz widzę w życiu, Nikodem, bo ty jesteś z innego pokolenia, wiesz. Trochę starsza. Trochę starszy, tak to chciałam ustalić. Więc bardzo mi miło Ciebie poznać. Jak kariera muzyczna Pani? Od czego się zaczęło? Tak w dzieciństwie jakoś? Kiedy były pierwsze takie sygnały, że Pani uznała, że a może pójdę w tą muzykę? A mów mi Weronika Nikodem, co Ty na to? Dobrze. Jesteśmy na Ty? Jesteśmy. Super. Jesteśmy. Ja pochodzę z malowniczej wsi Połczyno na Kaszuba koło Pucka. I moja rodzina cała była muzykująca, więc tak naprawdę wyssałam to z mlekiem mamusi. Tatuś grał na akordeonie, na harmonijce i w naszej wioseczce była sobie remiza OSP i tam często się odbywały występy i bardzo dobrze pamiętam taki mój występ w OSP Połczyno, kiedy śpiewałam na Świętego Floriana, czyli 4 maja dla strażaków o Połczyńskiej Straży Pożarnej i chyba to był taki moment, kiedy zamarzyłam, żeby robić to w życiu i od tamtej pory byłam wtedy małą dziewczynką. Udaje mi się spełniać to marzenie, że mam to szczęście, że mogę występować, że mam dla kogo występować, a jako, że jestem muzykiem też z wykształcenia tak zwanego, to cieszę się, że mogę wykonywać zawód, w którym się kształciłam. No, jest to duża radość, bo wiem, że nie każdy ma to szczęście. I jeszcze chcę zapytać, a skąd pomysł, żeby pójść w te właśnie kaszubskie tony, w te intonacje, bo to jednak myślę, że to jest w pewnym sensie nisza, że nie jest tak dużo zespołów albo tak w mainstreamie, to skąd akurat pomysł, żeby iść w taką muzykę? Czy to też związane z dzieciństwem, czy... Zdecydowanie tak. W moim domu rodzinnym wybrzmiewał język kaszubski, więc ja się wychowałam w domu, gdzie po prostu myśmy po kaszubsku i mówili i śpiewali. Już jako dziecko występowałam w kapeli kaszubskiej. To było bardzo naturalne. Po prostu to się działo. Nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, pomysłu marketingowego w tej sytuacji, że dobra, bo użyłeś słowa nisza, pójdę w tę niszę. Ja to po prostu zawsze robiłam, a teraz już jako dorosła kobieta mam tę możliwość, że siadam przy pianinie, tworzę muzykę czy to do wierszy, czy do tekstów, które piszę na przykład po kaszubsku Tomasz Fopke, czy Eugeniusz Pryczkowski, czy poeci już nieżyjący. Odgrzebuję jakieś wiersze, tworzę do tego, co czytam, wczytuję się w te wiersze muzykę i zależy mi na tym, żeby poprzez muzykę pomagać językowi kaszubskiemu przetrwać. Po prostu wiem, że kiedy dajemy muzyczne życie, takie mam przekonanie i chcę w to wierzyć, że kiedy dajemy muzyczne życie napisanemu tekstowi, to można właśnie ten żywot przedłużyć i uwielbiam język kaszubski z szacunku do tradycji, do historii, do kultury Kaszub. Zależy mi na tym, żeby opowiadać światu o tym, że jesteśmy tutaj, że jest ziemia kaszubska i że tu jest tutaj pięknie i że jest język, bo to jest coś, co wyróżnia właśnie kaszubski region. Czy to wszystko, te koncertowanie z zespołem, czy można powiedzieć, że to jest Twoje spełnienie marzeń? Taka życiowa ambicja, która została już spełniona, czy jednak... Cały czas spełniam te marzenia, ponieważ myślę sobie, że bardzo często jak rozmawiam z innymi muzykami, artystami, to często jest zawsze taki głód, jakieś takie nienasycenie, że chciałoby się więcej, dalej, szerzej i wyżej, więc na pewno mam z tyłu głowy to, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób na przykład miało okazję usłyszeć płytę Norda, która jest niszową płytą, bo w całości jest zaśpiewana przeze mnie w języku kaszubskim, ale dzięki temu, że mamy internet, dzięki temu, że mamy sprzyjające media, to mogę to pokazywać szerzej, więc absolutnie nie powiedziałabym, że już jestem na takim spełnieniu i już nie mam nic do zrobienia, tylko cały czas nowe cele,
nowe marzenia. Piszę też piosenki dla dzieci i w tej materii też uwielbiam działać. Prowadzę też chór La Via Voice w Redzie i skład dziecięcy Norda Kids, więc wszystko, co jest muzycznie gdzieś tam osadzone, mnie bardzo, bardzo kręci i na każdym tym polu spełniam się wciąż nieustająco i mam nadzieję, że będę miała jeszcze wiele lat do spełniania się dalszego. Veronica and Larry. Yeah. Come on. Bele, bele, betka. Bele, bele, betka, coś te bela. Bele, bele, betka, ustareści. Bele, bele, betka, coś ty dosta. Bele, bele, betka, miska peści. Bele, bele, betka, tata przeniósł. Bele, bele, betka, full jak zlewu. Bele, bele, betka, smakowało. Bele, bele, betka, jo, jo, jo. Bele, betka. Bele, betka. Bele, betka. Bele, bele, betka, biedna brzydnik. Bele, bele, betka, wesle wince. Bele, bele, betka, smakły i wściekłe. Bele, bele, betka, biedna wince. Bele, bele, betka, głęscy jadą. Bele, bele, betka, ale śpiewają. Bele, bele, betka, wściekłe zjedzą. Bele, bele, betka, jo, jo, jo. Bele, betka. Bele, betka. Ja jestem teraz z panem Piotr Szłapiński. oraz panią Agnieszka Siepietowska, witam. oraz panem. Zbigniew Drusz, twój ojciec. Tak jak wiem. Więc tak, to na razie pana Zbigniewa pierwsze pytanie ominie, aczkolwiek jak państwa zaczęła się, może nazwijmy to karierą w prezentowaniu, bycie prezenterem na takich wydarzeniach właśnie? Jak to się tak naprawdę wszystko zaczęło? Może od pana zaczniemy. Oj, u mnie zaczęło się dosyć nietypowo. Ta prośba zaskoczyła mnie dosyć mocno kilka miesięcy temu. Musiałem się z tym przespać, no ale nie mogłem odmówić tak wspaniałej ekipie, także doświadczenia dużego w prowadzeniu nie mam, ale lubię wychodzić ze strefy komfortu, uczyć się nowych rzeczy, więc dzisiaj mogę dziękować organizatorom za to, że dali mi szansę w tak zacnym gronie występować. Dobrze. A u pani? Można powiedzieć, że prowadzę imprezę od zawsze, dlatego że jak się śpiewa, to oczywiście nie można stać na scenie i po prostu pachnieć, tylko też trzeba czasem coś powiedzieć do publiczności, więc jakby mówienie przez mikrofon mam opanowane, nawet uczę studentów jak mówić, ale jednak taka impreza, taki mega kolektyw, że tak powiem, to nie jest ta dla mnie codzienność, dlatego że jak się do tej pory prowadziło imprezę, to się prowadziło jedną imprezę i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że jest połączenie kilku imprez w jednej. Ale mam dzisiaj taką przyjemność z Piotrem prowadzić. Pierwszy raz razem prowadzimy imprezę i jest po prostu takie flow wspólne, że dobrze się prowadzi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy taka była wizja, żeby właśnie połączyć wiele imprez, tak jak pani Agnieszka powiedziała, i stworzyć tak naprawdę z jedną? Jak w ogóle myśl o takiej imprezie powstała? Czy ja myśląc w ogóle o tego typu imprezie miałem w głowie przystanek Woodstock, imprezę Owsiaka, nie? Że tam po prostu jest wszystko, żeby dać ludziom przestrzeń, że jak mają zwariowane pomysły, historycy, seniorki, czy w ogóle, czy ktokolwiek chce się wystawić, pokazać, żeby to zaistniało. To takie pozytywne szaleństwo. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzących, to szukaliśmy na początku kogoś z zewnątrz, myśleliśmy, jakieś znane nazwiska, żeby tutaj po prostu przyciągać. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, kurczę, że mamy tutaj lokalnych, fajnych prowadzących i od razu, co nam się nasunęło z Agnieszką i z Łukaszem, organizatorami festiwalu, że idealną osobą do prowadzenia jest Piotr Szłapiński.
no po prostu elokwentny, kulturalny, grzeczny, pięknie potrafi jakby zauważać pewne też rzeczy, elementy. No i świetnie przygotowany. No to jak się, Piotrze, przygotowałeś do tego, to jest po prostu petarda. I też później stwierdziliśmy, że fajnie postawić na duet, nie? Zresztą prowadzenie całej imprezy dla jednej osoby to jest mega wyzwanie, nie? Więc pojawiło się pomysł, żeby Agnieszkę ściągnąć, która też, ty masz olbrzymie doświadczenie na scenie i też jako prowadząca, więc okazało się, że ten pomysł to jest w ogóle trafiony w dziesiątkę. To jest świetny wybór. Czyli, czy Państwo, gdyby na przykład za rok podobna impreza miałaby się odbyć, to czy byliby Państwo chętni, żeby prowadzić, czy spodobało się na tyle? My z Agnieszką z pewnością, zresztą Tak, już pytanie na śniadanie też dzwoniło do nas, czy możemy razem poprowadzić. Dzień dobry, TVN. Nie, żartuję, ale ja bym się zgodziła pod warunkiem, że z Piotrem, tak. ja przyznam szczerze, że pewna niepewność była przy samym zdecydowaniu, czy wziąć udział, ale naprawdę, jak już się dowiedziałem, że będzie to duet, to nie mogłem odmówić i to bezpieczeństwo w zakresie muzyki i znawstwa tej muzyki przekonało. Kontaktu z przyrodą, owszem, i pomagania potrzebującym. Agnieszka Kisielewska, wielkie brawa. Proszę Państwa, Łukasz Łapiński. Jest z nami na scenie również wielkie brawa. Zbigniew Drusz. Inicjator festiwalu, przyjaciel Stowarzyszenia Łap Kulturę. Poza tym artysta muzyczny, pamiętam Zbyszka z zespołu Rewolucja. Słyszałam, że nagrywają płytę, także bardzo się z tego cieszę. Ja chciałem zrobić tę imprezę tutaj, pokazać ludziom, że możemy się zintegrować, że możemy robić wspaniałe rzeczy, że my możemy być jedną wielką rodziną. Jest tyle i hejtu, i różnych rzeczy, które się dzieją w mediach społecznościowych, w telewizji, podziałów. Nie, my chcemy łączyć ludzi. Kultura ma łączyć ludzi. Chciałem pokazać, że my możemy wspólnie łączyć się i świętować. To był mój celem. Co na przyszłość? Nie wiem, na razie o tym nie myślę, myślę o tym, żeby odpocząć. Niech kultura będzie z nami. Szanujmy się i bawmy się. Do wieczora, do późnego wieczora. Czyli hejt to nie my na pewno, kochani. Tak jest, zresztą widać w tle te kolory, a kolory zawsze nam się kojarzą z dobrą energią i te kolory są na nas dzisiaj. No pierwsze co, Agnieszka Kisielewska zadzwoniła do mnie, czy poprowadzę, i drugie co, jak będę ubrana, czy będzie przaśnie kolorowe, ja no już jestem gotowa, o zawsze. No to tak, Hubert, z czym dzisiaj tutaj do nas przyszliście? Wy wszyscy jako całość, jako kółko. Przyszliśmy z efektem naprawdę wielu dziedzin, które realizujemy. Przyszliśmy z efektem naszych prac kolekcjonerskich, muzealniczych, jak i również edukacyjnych. Konkretnie, mamy dzisiaj wystawę historyczną PRL oraz wystawę historyczną poświęconą fabryce rękawiczek i odzieży skórzanej oraz mamy strefę gier i zabaw, gdzie prezentujemy gry historyczne. Czy w tym wszystkim, co tutaj robicie, przyświęca Wam jakaś misja? Czy nazwałbyś to tak w ogóle? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że działanie na rzecz lokalnej historii zawsze jest misją i w ogóle działanie na rzecz lokalnej społeczności. Przecież społeczność tworzy się właśnie przez tożsamość, czyli też historię. Tak stricte z historii miastka, bo jednak w miastku się znajdujemy, jaki okres, jaka dziedzina, jakie wydarzenia interesują Cię najbardziej, jeśli chodzi o historię miastka? Jeżeli chodzi o historię miastka, wydaje mi się, że najciekawszym dla mnie okresem jest 1945 rok. Dlaczego? Jest to diametralna zmiana w dziejach praktycznie całościowych. Od czasu założenia tutaj miasta, aż do dnia dzisiejszego, największy przełom nastąpił w 1945 roku. Wtedy to też totalnie zmieniła się tutaj kultura, ludność oraz zagospodarowanie przestrzenne miasta. Działamy w Regionalnej Izbie Pamięci, zlokalizowanej w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Dworcowej 30 w Miastku. I tam mamy swoje kolekcje również z przedwojennego Rummelsburga oraz efekty prac detektorystów, czyli wystawiennictwo związane z przedmiotami materialnymi, które po prostu wydobyli z ziemi. Dlaczego historia jest Pana pasją? Dlaczego? Historia jest moją pasją? Dobre pytanie.
Ale chyba łatwa odpowiedź. Bardziej chyba przez rodziców. Jak się urodziłem, to zastałem, jak taki jeszcze mały byłem, jeszcze za dużo nie mówiłem i dopiero rosłem. Ojciec uczył historii w szkole, matka uczyła historii w szkole. Od dziecka rozmowy o historii, ojciec we mnie zaszczepił, mnóstwo książek w domu. Mnóstwo książek w domu po prostu. Historia różna. Nie powiem, czy wiek XX, czy II wojna, czy starożytny Rzym, czy Grecja. Po prostu całość. Od dziecka dorastałem w domu historyków, dorastałem z tymi książkami. Skończyłem liceum, zdałem maturę, poszedłem na studia historyczne. Po prostu. Czyli już od dzieciństwa tak naprawdę zaszczepione. Nawet beznamiętnie. Teraz bardziej historię XIX-XX wiek, teraz trochę antyk, przez grupę historyczną, w której jestem. Jeśli chodzi o Miastku, lokalna historia, i polska, i niemiecka. W Miastku głównie ta niemiecka, można powiedzieć, lokale gastronomiczne, hotelowe, niszowa sprawa w latach międzywojennych i bardzo frios, jeśli chodzi teraz o Miastko, czyli po tych czasach powojennych. No właśnie chciałem pytać, bo każdy historyk ma swój ulubiony okres historyczny, czyli to są właśnie pana. A jeśli chodzi o nauczanie historii, bo jest pan nauczycielem, to też jest pana pasją, czy bardziej pracą, czy na jakiej zasadzie? To jest ciekawe. Nigdy nie chciałem być nauczycielem, bo widziałem to w domu od dziecka, szkoła w domu. Wzbraniałem się mocno. Udało się, pracuję w szkole z młodzieżą ukraińską dla mniejszości narodowej. Mamy trochę mniejszości, mamy trochę z Ukrainy. Co ciekawe, na tym festiwalu to są moi uczniowie. 2 osoby nam pomagają obsługiwać. Tak, uważam, że staram się uczyć niestandardowo. Pracujemy projektami, przyjdziecie do mnie na lekcje. Na lekcji nie będę wam czytał podręcznika czy puszczał filmu przez 30 minut. Pobawimy się, nie wiem, starym telefonem, pobawimy się maszyną do pisania, polujemy na mamuty, robię też kulinaria z uczniami, czyli na przykład, nie wiem, historia oliwy. Mam lekcję o historii oliwy, opisuję oliwę, jemy to, oglądamy i tak dalej. Czyli generalnie wychodzę tak bardziej, można powiedzieć, z tych książek. Bardziej na żywo, żeby ta młodzież nie widziała tej historii tylko z książki, żeby mogła ją dotknąć. No to już nie dzień dobry, tylko dobry wieczór. Jest ze mną zespół Chrust. W składzie Dariusz Mrozek Gosia Oleszczuk. oraz Hubert Bauman. Dobrze, no to pierwsze pytanie tak na gorąco, jak ogólnie atmosfera, całe przedsięwzięcie, jak się ogólnie podobało? Czy w porządku? Jak sam koncert? Sam koncert fantastycznie. Myślę, że rozkręcaliśmy się z każdym utworem coraz bardziej, tak samo jak tutejsza technika, którą... Zapadał zmrok też z każdym utworem Tak, coraz bardziej. więc też te światła na scenie zrobiły robotę. Ludzie w ogóle przybywali, coraz więcej ich było i to też zrobiło swoją robotę. Jak my dajemy energię na scenie, to potem dostajemy ją 5-krotnie mocniej, jak jest sporo ludzi, więc... Lokalny świetlik mega zrobił robotę i to bardzo, bardzo wpływa na to, jak się czujesz na scenie i jak się dobrze bawisz. To wpływa na to, czy ludzie się bawią i czy reagują. Ostatnio rozmawialiśmy o tym na Portman z live session na YouTubie. Ile roboty robi światło, dym ogólnie i ta część wizualna cała przedstawienia. Także mega, mega fajnie, że tutaj udało się coraz bardziej z każdym utworem jeszcze bardziej tego ugryźć. No i publika jest niesamowicie słuchająca, także pozdrawiamy całą publikę. No to pewnie też się nasuwa pytanie, jakby skąd pomysł na całą kreację? Nawet nie chodzi mi o same stroje, tylko też styl muzyczny, no tak ogólnie. To jest tak, że każdy dodaje swój gatunek, jakby swój styl jakby grania i tego, czego słucha. Karol jest odpowiedzialny za warstwę elektroniczną, Gosia za ten element folkowy, ja robię bam bam na perkusji.
także i jest głośno dzięki mnie, także to jakoś staramy się spójnie, razem synchronizować. Ale I pomysł ogólnie, bo Dariusz, pytanie było o pomysł. Ale dlaczego taki styl? Nie, ale o styl też było, także ja zachodziłem po drugą część. Okay. Tak. Styl jest taki, że każdy ma robić swoje po prostu, że nie silimy się na jakiś jeden konkretny styl, tylko przychodzimy na próbę i każdy robi po swojemu tą swoją partię. Karol ma przyjść. I wychodzi... A już jak to ustaliliśmy, to potem przyszło do tej wizualnej strony, co chcemy reprezentować sobą, co chcemy pokazać wizualnie na scenie. Patyki i kwiaty. Stąd właśnie dużo patyków, kwiatków, Bose listków. stopy. Tak. Tak. Czyli każdy coś od siebie po prostu dodawał, tak? I złączyliście w to samo. Staramy się nawzajem siebie po prostu nie ograniczać. I ogólnie, jak byście mogli nazwać to, co teraz robicie? Czy to jest praca, spełnienie marzeń? Jak byście mogli to nazwać? To jest 10 godzin w samochodzie dzisiaj z Terespola do Miastka. Jest takie ładne powiedzenie gitarzysty Królika, imię jakiś ma Królik? Jacka Królika, że muzyk to jest kierowca z własnym repertuarem i ja się bardzo tego dobrze trzymam, w sensie dzisiaj W tym sezonie to wychodzi bardzo dużo godzin w samochodzie, natomiast no nie zamienilibyśmy tego na nic innego. Jak wychodzimy na scenę, to faktycznie no to jest to. To jest to. Także czyli warto 10 godzin przejechać w samochodzie z tak. Terespola do Miastka, żeby zagrać ten koncert dla tej społeczności, dla tej publiczności. Za mną co sił będę czekać tu. Czy zdobędę szczyty? Będzie ich tak wiele. To ta droga sama w sobie jest celem. Dziękujemy Wam, że współtworzyliście z nami ten wspaniały festiwal, ten wspaniały wieczór, że przyszliście na tak różnorodną muzykę i bawiliście się i braliście udział. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali przy tym festiwalu, wszystkim ekipom, wszystkim, którzy wystawili swoje produkty, stoiska. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj tutaj ciężko pracowali, naszym wolontariuszom, naszym harcerzom, strażakom, wszystkim, którzy wykonali wspaniałą pracę. Kochani, ja bym chciał, żebyśmy zapamiętali z dzisiejszego dnia to, że wspólnie, razem z samorządem, ze społecznością, z biznesem, wolontariuszami wiele możemy. Że naprawdę możemy zmieniać rzeczywistość i możemy robić wspaniałe rzeczy. Pamiętajmy, że w grupie siła, jeżeli mamy wspólny cel, jesteśmy naprawdę w stanie zmieniać rzeczywistość. A teraz, żeby nie przedłużając, zapraszamy na koncert Sztywnego Pana Azji! Wielkie brawa, szanowni państwo! Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w zmak bawię się słowami.
Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót I wszyscy razem powiedzmy, że Pomorski Festiwal Kultury uważamy za Dzisiaj jestem